Cześć, w dzisiejszym filmie opowiem Ci, w jaki sposób zrobić zasilanie awaryjne bramy garażowej za niecałe 100 zł. Omówmy teraz po kolei części, elementy, których potrzebujemy do zbudowania takiego zasilania awaryjnego bramy. Przede wszystkim akumulatory. Ja wykorzystałem takie oto akumulatory firmy Megabat. Są to najtańsze chyba akumulatory z Allegro. Koszt jednego takiego akumulatora to 35 zł brutto, z tego co znalazłem w tej chwili właśnie na Allegro. To są akumulatory 12 V, 7,2 Ah i potrzebujemy takich akumulatorów 2. Następna rzecz, której potrzebujemy, to prosty kabelek, który połączy nam te dwa akumulatory szeregowo, żeby uzyskać napięcie 24 V. Kolejne dwa kabelki do podłączenia akumulatorów do sterownika bramy. Następna rzecz, tutaj ja akurat sobie zaprojektowałem i wydrukowałem na drukarce 3D, akurat z takiego koloru filamentu, bo po prostu taki miałem. Są to uchwyty na te akumulatory, żeby je bezpiecznie posadzić nad sterownikiem, na tej szynie bramy, po której jest ciągnięta tak naprawdę brama przez silnik. Mam dwa takie uchwyty, to mniej więcej będzie sobie wchodziło w ten sposób. Wtedy zabezpieczy nam akumulatory przed tym, żeby od drgań powodowanych przez otwierającą się bramę nie wypadły. Jeszcze to później skleimy. Ostatnia rzecz, której użyłem, to nie jest oczywiście obowiązkowe, aczkolwiek jak chciałem mieć wgląd w to, jakie napięcie mają akumulatory, jaki prąd jest pobierany aktualnie przez bramę, to jest taki najprostszy znowu voltomierz i amperomierz z Allegro, który kosztuje około 10 czy 15 zł. No i dorabiane do niego odpowiednie kabelki. I to już wszystkie elementy, które są potrzebne do stworzenia zasilania awaryjnego bramy garażowej, takiej, którą ja mam, czyli sterownik Crispol Starkus K06. Także zabieramy się do połączenia wszystkich tych elementów, a następnie zamontujemy sobie to na bramie i zobaczymy, jak działa. Od czego zaczynamy? Od sprawdzenia instrukcji. W instrukcji powinno być napisane, jakiego typu akumulatory można podłączyć do naszej bramy garażowej. W moim przypadku ja używam sterownika firmy Crispol, model Starkus K06. U mnie jest to banalnie proste, gdyż wystarczy podłączyć akumulator 24 V i sterownik już sam obsługuje jego ładowanie i rozładowywanie w przypadku braku zasilania z sieci. Zanim jeszcze zaczniemy cokolwiek łączyć, warto sprawdzić akumulatory, czy mają w miarę zbliżone napięcie, żeby nie doszło później do sytuacji, że jeden akumulator jest już naładowany na przykład do pełna, a ładowarka dalej nam te akumulatory ładuje, więc jeżeli nie są w takim samym stanie, warto je najpierw podładować, aby doprowadzić do takiego samego napięcia, do takiego samego stopnia naładowania, a dopiero później połączyć w szereg lub równolegle. Dobra, to sprawdźmy. (12,89) 12,88. Idealnie. Możemy zacząć łączyć się ze sobą. Wykonałem połączenie szeregowe, czyli biegun dodatni jednego akumulatora połączymy z biegunem ujemnym drugiego akumulatora. Użyjemy takiego prostego kabelka i zobaczmy, jakie w tej chwili mamy napięcie na takim zestawie. 25,78. Kolejny krok to podłączenie woltomierza i amperomierza. Ten woltomierz ma tutaj z tyłu możliwość wyregulowania te wskazań, tak? Zarówno prądu, jak i napięcia. W przypadku prądu nie ma to dla mnie wielkiego znaczenia. W przypadku napięcia chciałbym znać w miarę dokładnie
napięcie, jakie mamy aktualnie na baterii podłączonej do bramy, aby też nie zjechać z tym napięciem zbyt nisko i nie uszkodzić przez to akumulatorów. No dobra, podłączmy sobie. Aha, mamy tutaj trzy terminale, 3 złącza na przewody. Jedno oznaczone jako plus, drugie oznaczone jako plus, czyli te niebieskie, i trzecie oznaczone jako minus. Voltomierz wykorzystuje te 2 przewody, czyli ten duży plus i minus. A jak chcemy dodatkowo użyć amperomierza, to tutaj podłączamy do tego drugiego plusa, u mnie jest to niebieski kabelek, podłączamy sobie tutaj nasz odbiór. Ok, no więc podłączmy na początek plusa, teraz minus. Voltomierz wskazuje już napięcie 25,8 V. Sprawdźmy jeszcze multimetrem, czy jest podobnie. 25,75, czyli jest ok. Teraz tak, do niebieskiego przewodu, czyli do przewodu oznaczonego na naszym małym mierniku jako minus, podłączam przewód, który pójdzie do naszego odbioru do minusa w bramie. Natomiast bezpośrednio do plusa od akumulatora dopinam przewód, który pójdzie do plusa od sterownika. Te przewody będą odpowiedzialne zarówno za ładowanie, jak i rozładowywanie tego akumulatora. Ok, mamy w zasadzie wszystko połączone, przygotowane. Ten mały voltomierz i amperomierz przykleimy sobie później do bramy, aby było go widać powiedzmy z podłogi. Jeszcze jedna rzecz, do akumulatorów przykleiłem sobie takie uchwyty na opaski zaciskowe, aby później wszystkie te kable jakoś przyczepić właśnie trytytkami i zabezpieczyć przed ruszaniem się. To jest powiedzmy do kupienia w Castoramie. No i użyjemy trytytek do tego, żeby przyczepić kabelki właśnie do tych uchwytów. Wszystko złożone, idziemy montować całość na bramie. To miał być filmik z montażu, ale się niestety nie nagrał, więc opowiem krótko, jak zostało to zamontowane. Voltomierz został przyklejony na hot gluta, czyli na klej na gorąco bezpośrednio do sterownika. Akumulatory są położone na szynie, która służy do podciągania bramy. One są na tyle stabilnie zamontowane, że nawet jeżeli tutaj to drga wszystko, to nic się nie dzieje. Kabelki zostały tutaj podopinane na tych takich płytkach samoprzylepnych i tędy tutaj obok anteny wchodzimy sobie do sterownika z przewodami. Wszystko zostało pospinane na górze, tak żeby nie było tego za bardzo widać. No i to tyle. Proste, szybkie i działające. Ok, możemy już całość podłączać. Złącze akumulatora w tym sterowniku jest w tym miejscu. Tu mamy plus, tu mamy minus. Oczywiście najlepiej wyłączyć sterownik z prądu, kiedy podłączamy jakieś dodatkowe rzeczy, żeby nie zrobić zwarcia. Możemy zaczynać test. Prąd został już odłączony od gniazd w garażu. Widać, że sterownik bierze w tej chwili 30 mA w stanie spoczynku. Nasz test będzie polegał na policzeniu ilości cykli otwarcia bramy. Jako jeden cykl rozumiem otwarcie i zamknięcie bramy. Test zatrzymamy, kiedy bateria na akumulatorze spadnie do około 22 V. No dobra, zaczynamy.
silnika w zasadzie nie ubywa. Obawiam się, że szybciej spalę silnik w bramie niż ten akumulator się rozładuje. Zobaczmy, czy faktycznie napięcie tak na nim... Wow, czasami tyle. Czy faktycznie tak na nim napięcie wygląda? Ale tak, 25,5 V. Czas na krótkie podsumowanie naszej budowy, naszych testów. Zacznijmy od tego, że test zatrzymałem po 8 otwarciach i zamknięciach bramy, bo trochę zacząłem się obawiać, czy silnik w tej bramie przetrwa. Natomiast napięcie nie za bardzo już spadało, udało się 8 razy otworzyć i zamknąć bramę, co przy takim normalnym użytkowaniu bramy to daje nam przynajmniej 4 dni, tak? Wyjazdu do pracy i powrotu z tej pracy. Myślę, że akumulator spokojnie na tydzień by wystarczył, albo nawet i dłużej. Dodam jeszcze, że testowałem to na takiej małej bramie na jedno auto. W przypadku dużej bramy na 2 auta pewnie ten czas podtrzymania byłby trochę krótszy z racji tego, że brama jest po prostu dużo cięższa. Podsumujmy jeszcze części, które zostały użyte do budowy tego zasilania awaryjnego do bramy. Mamy tak 2 akumulatory po 35 zł sztuka. Do tego woltomierz, amperomierz za trochę ponad 15 zł. Do tego kilka przewodów, które się gdzieś tam pewnie w granicach 10 zł zamknęły. No i do tego jakiś uchwyt montażowy, na którym można położyć te akumulatory. Ja zrobiłem to akurat na drukarce 3D. Można to oczywiście, nie wiem, wystrugać z drewna czy zrobić z profili aluminiowych. Jak to woli, mi po prostu najwygodniej jest tego typu rzeczy robić na drukarce 3D. Więc całość zamyka nam się poniżej 100 za jedną bramę. Cały ten projekt trzeba w ogóle rozpatrywać bardziej w kategoriach wygody niż jakiegoś wielkiego zabezpieczenia awaryjnego, gdyż taką bramę można po prostu wysprzęglić i otworzyć ręcznie. No ale jest na pewno mniej wygodny niż w momencie, kiedy możemy nawet podczas braku zasilania korzystać ze sterowania pilotem. Dodam jeszcze jedno słowo wyjaśnienia, dlaczego te bramy nie mam podłączone do mojego głównego zasilania awaryjnego, które pokazywałem w poprzednich filmach. Przede wszystkim dlatego, że w garażu, w którym te bramy są zamontowane, wszystkie gniazda mam puszczone na jednym obwodzie, łącznie z gniazdami, które zasilają bramy. A jako, że w garażu mam jakieś elektronarzędzia, które potrafią pobrać tej energii dosyć dużo, to mogłyby spalić mój falownik, którego moc maksymalna wynosi jedynie 2400 W. No dlatego musiałem to rozdzielić, tak? Jeżeli poszukacie sobie tego typu systemów, jeśli można to tak w ogóle nazwać, tego typu akumulatorów, które sprzedają producenci sterowników bram, to zobaczycie, że producenci liczą sobie bardzo dużo. Chyba najdroższy akumulator, jaki znalazłem do bramy, sprzedawany przez producenta samego sterownika, kosztował chyba 600 zł, co moim zdaniem jest lekkim przegięciem, gdyż można to zrobić dużo taniej. Przeglądałem sobie też inne sterowniki innych firm, jak u nich jest to rozwiązane. W większości było to po prostu podłączenie na 24V na akumulator, który ma 24V. W jednym znalazłem też, już nie pamiętam jakiej firmy, ale znalazłem też akumulator złożony z kilku ogniw 18650. No to też bardzo łatwo można by było złożyć. No więc w zależności od tego, jaką masz bramę, po prostu sprawdź w instrukcji, w jaki sposób można zasilić ją awaryjnie. Naprawdę większość takich sterowników ma odpowiednie wejście, żeby być zasilanym awaryjnie. Również to samo dotyczy bram zewnętrznych, z tym, że w przypadku bram zewnętrznych warto też zadbać o to, żeby odpowiednio zaizolować te akumulatory, żeby nie były narażone na skrajne temperatury, ani na zbyt wysokie, ani na zbyt niskie. Linki do wszystkich elementów użytych w tym malutkim projekcie załączam pod filmem.
Będą to linki do po prostu wyszukiwań na Allegro, gdyż akcje się zmieniają, oferty na Allegro się zmieniają, natomiast będziecie mogli łatwiej znaleźć te elementy, których ja użyłem. Dodatkowo, jeżeli ktoś ma taki sterownik bramy jak ja i chciałby skorzystać z uchwytów, które zaprojektowałem, pod filmem znajduje się link, w którym udostępniam plik STL na drukarkę 3D. Można sobie to wydrukować i użyć. Aby stworzyć sobie takie zasilanie awaryjne bramy, nie trzeba mieć w zasadzie nie wiem, żadnych specjalistycznych narzędzi, tak? Nie trzeba mieć jakiejś żadnej specjalistycznej wiedzy. Jest to projekt typowo dla początkujących i bardzo łatwo, myślę, że go wdrożyć, a daje całkiem wymierne korzyści, tak? Daje trochę wygody w korzystaniu z bramy w momencie, kiedy mamy jakieś awarie, a po tym, co działo się w tym tygodniu w całej Polsce, po tym jak burze spustoszyły szczególnie tutaj właśnie województwo łódzkie, w którym mieszkam, to jednak tego typu rozwiązania coraz bardziej się przydają. Zresztą patrząc na to, jak bardzo klimat ostatnio się zmienia i jak te wszystkie zjawiska pogodowe się zaostrzają, mam wrażenie, że coraz bardziej musimy się przygotowywać na tego typu zdarzenia i na to, że przerwy w dostawie energii będą się powtarzać i wszelkiego rodzaju problemy z tym związane będą występowały. Także dzięki temu prostemu projektowi możemy sobie chociaż jedną rzecz już zabezpieczyć i zrobić to naprawdę niskim kosztem. Dzięki za obejrzenie filmu. Z chęcią odpowiem na wszelkie pytania i komentarze, które się pojawią pod filmem. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!